Witajcie, nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem Katowice Airport, a to jest kolejny odcinek vloga pyżowickiego lotniska, który tym razem poświęcony jest wizycie Jumbo Jetta z Wuhan, która odbyła się w ostatni weekend września 2020 roku. Gorąco zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do rzeczy, to najpierw podziękowania dla Mirosława Szalkowskiego ze Stowarzyszenia EPKT Spotters, który na potrzeby tego vloga udostępnił swoje materiały wideo wykonane w trakcie ostatniej wizyty Jumbo Jetta w Pyrzowicach. Miro, serdecznie dziękuję, a Was gorąco zachęcam do odwiedzenia kanału Mirosława na YouTubie. Tam znajdziecie naprawdę moc materiałów ze statkami powietrznymi, które zostały wykonane na różnych lotniskach w trakcie różnych pokazów. Naprawdę kawał dobrej spotterskiej filmowej roboty. Link do kanału Mirosława znajdziecie w opisie tego filmu, a tymczasem zaczynamy opowieść o Jumbo Jetcie z Wuhan w Pyrzowicach. Jumbo Jet. Dlaczego jego wizyty tak mocno ekscytują fanów lotnictwa komunikacyjnego? Jest kilka przyczyn, które my znakomicie rozumiemy, a które z chęcią Wam wytłumaczymy. Po pierwsze, Boeingi 747 nie są używane na żadnej regularnej trasie, czy też pasażerskiej, czy też towarowej, która realizowana jest przez linie lotnicze z i do Polski. To pierwszy powód. Drugi powód to bez wątpienia ciągle Jumbo Jet jest symbolem lotnictwa komunikacyjnego, dlatego że to jest maszyna, która zrewolucjonizowała latanie na dalekich dystansach. Samolot powstawał w latach 60. XX wieku na zlecenie amerykańskiej linii Pan Am. Pan Am to już nieistniejąca linia, ale swego czasu była naprawdę hegemonem, szczególnie na trasach dalekodystansowych, szczególnie pomiędzy Europą a Ameryką Północną. No i Jumbo Jet pozwolił Pan Amowi umocnić swoją dominującą pozycję w tym segmencie. Pierwszą sztukę Pan Am odebrał w 1969 roku, a w styczniu 1970 roku wykonał pierwszy komercyjny rejs. Do tej pory Boeing wyprodukował trochę ponad 1550 sztuk Jumbo Jetta w różnych wersjach. Dla przykładu i dla porównania Airbus wypuścił zaledwie 242 sztuki Airbusa A380 Super Jumbo. To zestawienie także świetnie pokazuje, jak duży wpływ na funkcjonowanie lotnictwa cywilnego miał 747. Do tej pory na świecie lata około 430 sztuk Jumbo Jettów. W zdecydowanej większości są to samoloty dedykowane do przewozu frachtu. Zresztą w pierwszej trójce największych użytkowników Boeinga 747 są tylko linie cargo. Na pierwszym miejscu jest amerykański Atlas Air. On dysponuje 35 sztukami Jumbo, z tego 30 sztuk to są samoloty w wersji towarowej. Potem mamy luksemburskiego Cargoluxa, on ma 29 sztuk Jumbo w wersji 400F oraz 8F, a na trzecim miejscu właściwie ex aequo z Cargoluxem jest amerykańska firma kurierska UPS, która także użytkuje 29 sztuk Jumbo. Wspomniałem już o tym, że Jumbo Jetty polskie lotniska odwiedzają niezwykle rzadko, no i podobnie jest w przypadku Katowice Airport, ponieważ ta wizyta z września 2020 roku Cargo Logigera to była dopiero 36. wizyta Jumbo w Pyrzowicach. Pierwszy raz Boeing 747 odwiedził nasze lotnisko w 2003 roku i był to frachtowiec Cargoluxa i przez te 17 lat 36 wizyt, z czego 20 razy były to samoloty w wersjach towarowych przeróżnych linii, na przykład nieistniejącego już hiszpańskiego Gearjeta, czy też nieistniejącej linii
tureckiej My Cargo, był też amerykański National, był Atlas Air. Mieliśmy kilka razy wizyty Jumbo Airbridge Cargo, czyli takiej dużej rosyjskiej linii lotniczej. Jeśli chodzi o wersje pasażerskie, no to na te 16 wizyt 15 razy to były samoloty w barwach izraelskich linii lotniczych El Al, Boeingi 747-400, zresztą maszyny, których już w Pyrzowicach niestety nie zobaczymy, gdyż w listopadzie 2019 roku El Al wycofał ostatniego Jumbo z obsługi lotów komercyjnych pasażerskich. No i oprócz tego ta 16 wizyta pasażerskiej wersji to był 747-400, ale należący do rosyjskiej linii Rosja. Z perspektywy zarządzającego lotniskiem samoloty dzielimy na 6 kategorii, od A do F, gdzie A to są samoloty najmniejsze, a F to są prawdziwe giganty, takie jak na przykład Antonov AN225 Mriya czy też Airbus A380. Nasz gość z września 2020 roku, czyli Boeing 747-400, to jest klasyczny przykład samolotu kategorii E, czyli jednej z najwyższych. Przepisy międzynarodowe mówią o tym, że samoloty kodu E mają rozpiętość skrzydeł od 52 do 65 metrów, a rozstaw kół podwozia głównego mieści się w przedziale od 9 do 14 metrów. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, czyli firma, która zarządza pyrzowickim lotniskiem, od 2007 roku prowadzi bardzo intensywny program inwestycyjny. No i inwestujemy nie tylko w kubaturę, czyli w terminale, ale także bardzo mocno w trakcie tych ostatnich, minionych 13 lat inwestowaliśmy w rozbudowę pola ruchu naziemnego, czyli w drogę startową, w drogi kołowania oraz w stanowiska postojowe, bo te 3 elementy składają się na pole ruchu naziemnego. No i przykładowo, gdy zaczynaliśmy nasz program inwestycyjny w 2007 roku, to powierzchnia pola ruchu naziemnego wynosiła 33 hektary. Obecnie, czyli we wrześniu 2020 roku, powierzchnia pola ruchu naziemnego pyrzowickiego lotniska to już 83 hektary. Widać różnicę, prawda? A warto podkreślić, że kolejne ponad 6 hektarów, dokładnie płyty postojowej, jest w budowie, ponieważ budujemy taki łącznik pomiędzy płytą postojową numer 1 a płytą postojową numer 3, płytą cargo. I tutaj powstaje 9 nowych stanowisk postojowych dla samolotów kodu C, a samolot kodu C to bardzo popularne statki powietrzne, którymi z pewnością nieraz lecieliście, czyli Airbusy A320. Nie możemy zapomnieć też o tym, że w połowie 2015 roku oddaliśmy do użytku nową drogę startową, na której właśnie się znajduje droga o długości 3200 metrów, o szerokości 45 metrów. Oddanie nowej drogi startowej do użytku bardzo dużo zmieniło z perspektywy kodu referencyjnego pyrzowickiego lotniska, ponieważ awansowaliśmy dzięki temu do wyższej ligi. Przed oddaniem drogi startowej do użytku mieliśmy kod referencyjny 4D, a od połowy 2015 roku mamy kod 4E. Możemy go rozkodować w następujący sposób. Cyfra 4 w tym zapisie oznacza, że z drogi startowej pyrzowickiego lotniska mogą korzystać samoloty, których długość referencyjnego startu wynosi powyżej 1800 metrów. Jeśli chodzi o literkę E, no to już Wam to tłumaczyłem. Chodzi tutaj m.in. o samoloty wielkości Jumbo Jetta, czyli takie, których rozpiętość skrzydeł wynosi od 52 do 65 metrów, a to oznacza, ta literka E w kodzie referencyjnym naszego portu, że tego typu statki powietrzne kodu E mogą nie tylko swobodnie startować i lądować u nas, ale także kołować, ponieważ mamy odpowiednio przygotowane drogi kołowania, a także mamy odpowiednio przygotowane stanowiska postojowe. No właśnie, stanowiska postojowe. Żeby sprawnie i bezpiecznie obsłużyć samolot wielkości Jumbo Jetta, potrzebne jest stanowisko o dużej powierzchni, a pyrzowickie lotnisko dzięki prowadzonej od wielu lat rozbudowie dysponuje aż 7 stanowiskami dla samolotów kodu E. 2 z nich znajdują się na płycie postojowej numer 1 przed terminalem pasażerskim C. Są to stanowiska o numerach 25 i 28. 4 znajdują się na płycie postojowej numer 3, płycie cargo, która zlokalizowana jest
przed nowym terminalem cargo i to są stanowiska o numerach 81, 84, 90 i 92. Ostatnie 7. stanowisko postojowe dla samolotów kodu E zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części lotniska na płycie postojowej numer 2, płycie do odladzania. Jest to stanowisko o numerze 70. Plusem tego stanowiska jest to, że znajduje się ono tuż obok platformy spoterskiej dla pasa 2.7, dlatego w trakcie tej ostatniej wizyty Jumbo Jetta z września 2020 roku ten samolot mógł tak cieszyć oko fanów lotnictwa, bo właśnie został ustawiony na stanowisku numer 70 na płycie numer 2, która znajduje się zresztą za mną. Proszę, oto ona. Odpowiedniej wielkości pole ruchu naziemnego, które jest w stanie przyjąć tak duży frachtowiec, to jedno, ale druga sprawa to jest terminal cargo, no bo przecież ten ładunek, który tak duży statek powietrzny przywozi, trzeba gdzieś złożyć, posegregować, przepakować na tiry. Pyrzowice dysponują nowoczesnym, zlokalizowanym w południowo-wschodniej części lotniska terminalem towarowym. Obiekt ten został oddany do użytku w maju 2016 roku i liczy sobie 12 000 m2 powierzchni, z czego 10 000 to jest powierzchnia magazynowa, 2000 powierzchnia biurowa. Na co dzień korzystają z niego firmy kurierskie, które operują na trasach regularnych z i do Pyrzowic, ale wschodnia część tego obiektu dedykowana jest pod obsługę ładunków z samolotów All Cargo. Wspominałem już Wam, że do Polski w ruchu regularnym, pasażerskim i towarowym żadna trasa nie jest obsługiwana Jumbo Jetem, więc żeby ten samolot pojawił się w Polsce, ktoś go musi wyczarterować. No nie inaczej było w tym przypadku, w przypadku wizyty Jumbo Jetta z września 2020 roku. Zleceniodawcą transportu i wynajmującym samolot była zabrzańska firma Zarys, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji różnego rodzaju sprzętu medycznego. Jeśli chodzi o szczegóły transportu z Wuhan do Pyrzowic, to Boeing 747-400ERF, który wykonał rejs, należał do zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii firmy Cargo Logic Air. Linia ta należy do bardzo dużej grupy lotniczej, rosyjskiej grupy Wołga-Dniepr. W ogóle jest to jeden z największych operatorów w ruchu komercyjnym Antonowów 124 Rusłan. Do Wołgi Dniepr oprócz Cargo Logic Air, jej rodzimej Wołgi Dniepr, czyli linii, należy także bardzo duży operator cargo Jumbo Jetów, czyli Airbridge Cargo. Warto wspomnieć o samolocie, który obsłużył rejs dla Zarysu z Wuhan do Pyrzowic. Był to Boeing 747-400ERF, który wyprodukowany został w 2004 roku o znakach rejestracyjnych Golf Charlie Lima Bravo Alpha. Samolot po wyjściu z fabryki trafił najpierw do Air France Cargo i tam był użytkowany w latach 2004-2013. Następnie trafił do linii cargo Centurion, a po 4 latach użytkowania w 2017 zaczął na nim latać Cargo Logic Air. Wersja 400ERF to dosyć wyjątkowy statek powietrzny, ponieważ warto podkreślić, że jako oryginał wyleciał z fabryki Boeinga w wersji już frachtowej. To nie zdarza się często, ponieważ musicie wiedzieć, że w zdecydowanej większości samoloty towarowe, które można obserwować na światowym niebie, to są przerobione statki pasażerskie, które po pewnym upływie czasu, po zazwyczaj 2,5 dekadzie są przerabiane w wersje towarowe, ale nie 400ERF, który oryginalnie był frachtowcem. Co go wyróżnia? Wyróżnia go po pierwsze to, że ma otwierany dziób, co jest zresztą nie tylko elementem ułatwiającym załadunek tego statku powietrznego, ale jest to także bardzo efektowne. Należy także dodać, że powstało zaledwie 40 sztuk Boeinga 747-400ERF. Tym bardziej ta wrześniowa wizyta roku 2020 była sporą gratką dla fanów fotografii lotniczej i lotnictwa.
Jeśli chodzi o takie podstawowe parametry Boeinga 747-400 ERF, to mierzy on 70 metrów długości, jego wysokość to prawie 19,5 metra, a rozpiętość skrzydeł ponad 64 metry. Maksymalna masa startowa tego statku powietrznego to 412 ton, a na pokład może wziąć do 112 ton ładunku. Jumbojetem z Chin do Pyrzowic na zlecenie zabrzańskiej firmy Zarys przyleciało około 600 m3 sprzętu medycznego, głównie maseczek medycznych, jednorazowych kombinezonów ochrony biologicznej oraz fartuchów chirurgicznych. Gdybyśmy ten ładunek mieli przeliczyć na liczbę tirów, wyszłoby nam około 18 sztuk. Przybliżając szczegóły operacyjne tego rejsu, trzeba powiedzieć, że z Wuhan do Pyrzowic Jumbo wystartował w czwartek 24 września około godziny 16 czasu środkowoeuropejskiego i po trwającym 4 godziny 33 minuty locie wylądował w największym mieście Syberii, czyli Nowosybirsku. Tam wymieniono załogę, samolot został zatankowany i około godziny 2:30 czasu polskiego, to już był piątek 25 września, maszyna wystartowała z Nowosybirska w lot do Katowice Airport. Na pasie 2.7 naszej drogi startowej Jumbo wylądował o godzinie 7:42. Następnie zakołował na stanowisko postojowe na płycie postojowej numer 2 na stanowisko numer 70. Został rozładowany, następnie zamknięty. Załoga pojechała na odpoczynek i wizyta zakończyła się w sobotę 26 września o godzinie 10:28 z pasa 09. Jumbo wystartował w rejs techniczny, czyli na pusto do Amsterdamu. No i tak wygląda podsumowanie 36. wizyty Boeinga 747 w Katowice Airport. Serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka vloga pyrzowickiego lotniska. Jeżeli ten materiał się Wam podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie nam bardzo miło za docenienie naszej pracy. A jeśli macie jakieś pytania co do tego vloga, zadajcie je proszę w komentarzach, a my postaramy się na nie merytorycznie odpowiedzieć. Jak zawsze gorąco zachęcam Was do subskrybowania kanału pyrzowickiego lotniska na YouTubie, koniecznie z dzwoneczkiem. Dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o nowych materiałach, które tutaj wlatują, a kolejne wideo pojawi się już niebawem. Tymczasem mówię Wam do widzenia i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!